Są jeszcze gorące, ale to nie są już tak bardzo gorące, mogę je dotykać. Zobaczcie, jakie fajne. Tutaj mam ciasto francuskie o średnicy 32 cm. Pozdrawiam Ciebie z Włoch, gdzie mieszkam od kilkudziesięciu lat. I u nas takie ciasto francuskie jest też okrągłe, ale jak nie macie okrągłego, weźmiecie prostokątne i też sobie zrobicie takie trójkąciki. Wystarczy mieć dwie torebki cukru trzcinowego. U nas tak wygląda cukier trzcinowy, zucchero di canna, tak się nazywa. No i co? Ja już jedną torebeczkę tutaj otwarłam, posypałam na te moje trójkąciki. Zwijamy w ten sposób i robimy takie właśnie malutkie rogaliki. W międzyczasie nastawiamy piekarnik na temperaturę 200 stopni i ja będę piekła około 12 do 15 minut. Muszą się zarumienić. Ja jeszcze Wam powiem, że ja takie rogaliki smaruję mlekiem, nie jajkiem, tylko mlekiem. Jajko się szybko pali, natomiast mleko nie robi się takie szybko brązowe i jest ok. O, zobaczcie, teraz tak skręcam. Ja mam 2 opakowania tego ciasta francuskiego. Po prostu tutaj mam drugie, już Wam pokazuję, ok, tu jest drugie, jeszcze go nie otworzyłam, ale zaraz otworzę i będę po prostu sobie robić te rogaliki. Takie rogaliki z takim cukrem są bardzo pyszne do Twojej kawy, do herbatki, poczęstować kogoś. Mogą leżeć sobie normalnie w jakimś pudełku. Najważniejsze, żeby nie nabrały wilgoci, bo jak nabiorą wilgoci, to będą takie oklapnięte. Natomiast jak będą w jakimś właśnie, tutaj muszę tak zrobić, w jakimś pudełku, to one sobie mogą leżeć, wyciągacie, chrupiecie i jest ok. O, widzicie, tak zwijam. Zapraszam Was na mój kanał. Na tym kanale mam bardzo dużo przepisów. Ten kanał powstał 7 lat temu, także mam ponad 1000 przepisów. Przepisy są posegregowane na playliście, więc zapraszam, wchodźcie i sobie wybierajcie to, co chcecie. Ja na końcu tego filmu zostawię Wam jakieś propozycje na jakiś fajny film. I subskrybujcie moje kanały, ja Wam zostawię też linki na moje kanały w opisie tego filmu. Napisz mi, z jakiego kraju, z jakiego państwa oglądasz mój kanał, będzie mi bardzo miło. No i w ogóle, jeżeli Ci się filmy podobają, to zostawiaj jakieś serduszko, jakiś komentarz. To wszystko jest ważne dla algorytmu, żeby mi promował te moje filmy, które Wam tutaj nagrywam. Widzicie, tak skręcam i chcę. Jedną ręką trzymam ten aparat, bo nie postawiłam na statywie, a drugą ręką skręcam, prawda? No dobra, rozłączę się, skręcę i następne zrobię. Drugie ciasto francuskie, bierzemy takie radełko i sobie przekrawamy na pół, później jeszcze raz na pół, a później robimy właśnie, zobacz, o tak. Widzisz, jak ja to robię, żeby to nie było krzywo. Ok, i tu jeszcze tak zrobimy. Ok, widzisz? Ok. Teraz co ja zrobię? Wezmę torebkę cukru. Cukier ten otworzę i posypię na te moje trójkąciki. No, wykończyłam tamtą torebkę i teraz drugą. No możecie na takie trójkąty położyć sobie nutellę, położyć sobie jakiś dżemik. Ja te takie mało słodkie te rogaliki robię dla mojego męża, który za dużo cukru nie może jeść, bo jest chory na cukrzycę. No i ja robię mu takie właśnie delikatne ciut. Zobaczcie, jeszcze trochę zostało. O, to tam innym razem wykorzystam, mogę sobie wykorzystać do mojej kawusi. Zobaczcie, tu już sobie położyłam na blachę, a teraz następne będziemy skręcać. No, wracając do tego algorytmu, no to po prostu to jest ważne, bo teraz to wszystko jest na zasadzie algorytmów. Jest algorytm, widzicie, że są klikalności, ludzie zostawiają łapki w górę, komentarze, to znaczy, że film się podoba. A ja po to robię, żeby Wam się podobało, komu się podoba, nikt nie zapomni, że to jest ważne. No.
A ja robię i tak, bo ja teraz codziennie te rogaliki piekę dla mojego męża, bo sobie polubił je i jest okej. Dzisiaj też robię galaretę z nóżek, z samych nóżek. Jak zrobić galaretę, to mam na moim kanale przepisy jak u babci, zostawię Wam link. Super, mam galaretę z nóżek i z golonki. Ale ja dzisiaj nie dostałam golonki, miałam nóżki zamrożone, 2 nóżki, no to sobie postanowiłam zrobić galaretę. Także jeszcze zostało mi godzinę do gotowania, a później to wyciągnę i będę działać. No. Także link na galaretę też Wam zostawię i zostawię Wam link na naleśniki z piekarnika z jabłkiem. Mówię Wam, są rewelacyjne. Rewelacyjne. Oglądajcie. Subskrybujcie, róbcie, piszcie jak Wam smakuje, będzie mi bardzo miło. Cóż jeszcze ja Wam powiem? No tak często nie daję teraz filmów na ten mój kanał Mandziare Łewki z tego względu, że no po prostu muszę się opiekować moim mężem, który się rozchorował poważnie, ale od czasu do czasu coś Wam tam nagram. Jeszcze mam jakieś stare filmy do zmontowania, to będę Wam montować. O, tyle powiem, tak z nowości. Dziękuję bardzo, że mnie oglądacie, pozdrawiam serdecznie i widzimy się, jak już się upieką moje właśnie rogaliki. Ja jeszcze je posmaruję tym mlekiem, zresztą Wam pokażę, jak je posmaruję. Ok. Tutaj w kubeczku mam mleko, no i co, maczamy i smarujemy sobie, normalnie smarujemy. Można takie rogaliki posypać sezamem albo makiem, czym chcecie, po prostu mój mąż nie lubi takich rzeczy, a te wszystkie rogaliki idą dla niego. Ja natomiast sobie upiekłam 2 dni temu chrusty w piekarniku. Przepis na chrusty też Wam zostawię, bo robiłam te chrusty z kilograma mąki i są z piekarnika bardzo pyszne, chrupiące i są na kanale przepisy jak u babci. Też na chrusty Wam zostawię link. Zaraz Wam pokażę, jak tylko wstawię te rogaliki do piekarnika, bo przed chwilą piekarnik mi pykał, że już ma temperaturę 200 stopni. Pamiętajmy, włączamy piekarnik na temperaturę 200 stopni i pieczemy, aż się zarumienią. Każdy piekarnik inaczej piecze. Funkcja góra-dół. Ja będę wkładać na drugą półkę od dołu. Mój piekarnik ma 5 półek, więc ja wkładam na drugą półkę od dołu 200 stopni około 12 minut. Po 12 minutach sprawdzę, czy one są podrumienione, czy nie. Muszą być takie zarumienione. Oto duże pudełko. Ono jest bardzo duże, bo ma pojemność 8 litrów. Widzicie? 8 litrów. I ja w tym pudełku przechowuję moje chrusty z piekarnika. One są po prostu zrobione według przepisu włoskiego z kilograma mąki. Było pełno, wyjadłam. Mój mąż też wyjada, ale on woli swoje rogaliki. Powiem Wam, że są bardzo chrupiące, tak wyglądają. Zaraz włożę ten telefon do statywu i będę konsumować, pokazywać Wam, jak fajnie one mi się podpiekły. Teraz Wam pokażę, jakie są chrupiące. Słyszycie? Słychać, jak chrupią? Bardzo pyszne. Ale my się widzimy, jak wyjdą rogaliki. Oczywiście będą gorące, nie będę ich próbować, tylko pokażę Wam, jak się podpieką. No i zachęcam do robienia takich chrustów. Właśnie we Włoszech takie robią chrusty w piekarniku, takie długie. Przepis jest bardzo prosty, robi się go dosłownie w kilka minut. Przygotowanie ciasta na te chrusty. Nie musicie bić wałkiem, jak polskie przepisy na chrusty, że trzeba bić, że ciasto twarde. Moje ciasto na chrusty jest bardzo mięciutkie.
Ja ten przepis na chrusty udostępniam na tym moim mniejszym kanale, przepisy jak u babci, bo tam po prostu rozwijam się i jestem od roku. A na Mangiare Łewki macie chrusty też polskie i włoskie, ale smażone. I chyba z piekarnika też mam, ale mam inny przepis. A to jest kilograma monty, więc jest ich bardzo dużo. Na rogaliki jest bardziej taki vlogowy, ale chciałam z Wami porozmawiać, bo nie robię Wam live'ów, bo mam mało osób na live'ach. Nie wiem dlaczego YouTube mnie nie reklamuje z live'ami z Mangiare Łewki, jakieś zasięgi mam ograniczone. Pokażę Wam tutaj pod pokrywką, co mi się gotuje. Właśnie gotują mi się te nóżki. Za bardzo się gotują, ale nic nie szkodzi. Ja zmniejszę ogień. W każdym bądź razie, jak zrobić galaretę z nóżek i z golonki, to jest przepis właśnie na tym kanale, przepisy jak u babci. Tak wyglądam po wyciągnięciu z piekarnika. Zaraz je przełożę na talerz. Powiem Wam, że w sumie piekłam 17 minut. Bo najpierw nastawiłam na 12 minut, później 3 minuty i dokładałam minutki. No i w sumie 17 minut, 200 stopni, druga półka od dołu. No nie mogę dotykać, bo są gorące, ale wezmę sobie takie szczypce i je wyłożę na talerz. I oto moje rogaliki są jeszcze gorące, ale to nie są już tak bardzo gorące, mogę je dotykać. Zobaczcie, jakie fajne. O. No i jak powiedziałam, możecie włożyć dżemik, a możecie sobie posypać cukrem w środku i takie delikatne zrobić. Dla osób, które mają problemy z cukrzycą, to takie rogaliki super maczamy w kawusi, jest ok. Fajnie, że dobrnęłeś do końca tego filmu. Zasubskrybuj kanał, jeżeli nie masz subskrypcji, a jeżeli masz subskrypcję, no to będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę i jakiś komentarz. Zobacz sobie moje filmy, które Ci poleciłam na tym filmie. Linki na te filmy kulinarne zostawiam Ci w opisie tego filmu. No i oczywiście zostawiam Ci linki na moje inne kanały, czyli przepisy jak u babci i Good Morning Italy. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru, miłego popołudnia, ranka. Nie wiem, kiedy mnie będziesz oglądał, no ale jest mi bardzo miło, że w ogóle mnie oglądasz. Pozdrawiam serdecznie. Ciao, ciao, ciao.